Jak widzicie, zrobiło się u nas bardzo świątecznie. W naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni zaczynają dzisiaj pachnieć ciasta. W każdym kraju mamy inne tradycje kulinarne i mamy inne ciasta na stole świątecznym. Akurat w Polsce najbardziej typowe to są makowce i serniki. No ale sernik zostawimy sobie na Wielkanoc. Dzisiaj zajmiemy się makowcem w wersji wegańskiej i bezglutenowej. Nasz jest z drożdżowego półkruchego ciasta, zawijany. Zaraz pokażemy Wam, jak go przygotować. Podstawą makowca jest oczywiście mak. Nasz zalaliśmy wcześniej wrzącą wodą, odstawiliśmy na kilka godzin, a teraz jeszcze go pogotujemy, żeby następnie go zmielić. Ale nie dałoby się zrobić zawijanego makowca bez ciasta. Mamy tutaj mieszankę różnych gatunków mąki, z której zrobimy ciasto, które będzie kruche i będzie delikatne przez, myślę, że nawet tydzień. Mąka ziemniaczana, ryżowa, kukurydziana, a oprócz tego mąka z ciecierzycy. To właśnie ona sprawi, że to ciasto będzie długo kruche. Tradycyjnie dodajemy Siemię lniane, które pojawia się w naszej kuchni dlatego, że wyeliminowaliśmy z niej gluten i jajko. Oprócz tego dodajemy cukier puder, bo ciasto musi być słodkie. I chcemy, żeby ono było delikatne i lekko urosło, dlatego dodajemy drożdże. Wszystkie suche składniki ciasta mieszamy razem. Staramy się oczywiście rozbić te wszystkie grudki z mąki. Możemy przesiać taką mąkę również przez sito, ale ja bardzo lubię dotykać produktów i czuć bliski kontakt z jedzeniem, dlatego robię to zawsze ręką. Ciasto ma być kruche, dlatego dodamy właśnie na tym etapie, kiedy składniki są jeszcze suche, olej. I całość musimy znowu wymieszać i trochę rozetrzeć w dłoniach, żeby cała mąka była dobrze wytłuszczona. O, zobaczcie, mąka już jest cała wytłuszczona. Zatem możemy zacząć dodawać składniki, które zlepią ciasto. Na początek mleczko kokosowe i zaraz potem woda. Całość mieszamy i absolutnie nie przejmujemy się, że konsystencja jest rzadka, ponieważ Powiedziałbym, że płynąca wręcz. płynąca, ponieważ teraz siemię lniane zacznie wchłaniać wodę, a oprócz tego mąka z ciecierzycy i ryżu tak samo sporo jej zaabsorbuje. Zmniejszamy troszkę temperaturę pod gotującym się makiem, ponieważ jak widać zaczął buzować. Tak to w kuchni bywa, wystarczy odwrócić się w drugą stronę i rzeczy same się dzieją. A ciasto odkładamy na bok, żeby jego konsystencja zmieniła się w mniej płynną. A ja w tym czasie zaproszę Was do oglądania innych świątecznych przepisów. Znajdziecie je oczywiście tutaj. Jeśli macie ochotę, polubcie ten odcinek, jeśli Wam się spodobał. No i zasubskrybujcie kanał, jeśli macie tutaj jeszcze zaległości. I gdy naciśniecie dzwoneczek, który znajduje się mniej więcej tutaj, zawsze dostaniecie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni. Pamiętajcie o tłumaczeniu na język angielski, być może komuś się przyda. No i komentujcie, zawsze odpowiemy. O, zobaczcie, już nie jest wcale taka płynna. Dajemy jeszcze ciastu 5-10 minut, a w tym czasie zajmiemy się przygotowaniem nadzienia. Mamy orzechy włoskie i siekamy je trochę przed wrzuceniem na suchą patelnię, na której uwolnią swój aromat. morele i rodzynki wrzucamy do miski i zalewamy wrzątkiem, żeby je sparzyć i żeby lekko zmiękły. Suszone owoce odcedzamy i przekładamy z powrotem do miski. Wyłączamy palnik pod gotującym się makiem i odcedzamy go. Trzeba uważać, aby podczas podprażania orzechy się nie przypaliły, żeby były tylko aromatyczne, a nie czarne. Nasze już troszeczkę zaczęły się przypalać. Ale odrobinę, tragedii nie ma. Z pomiędzy rodzynek wyjmujemy morele, aby je posiekać. Teraz zajmiemy się miksowaniem maku. Oczywiście, jeżeli macie maszynkę do mielenia, to możecie zrobić to również 3-krotnie w maszynce, ale my jesteśmy trochę leniwi i zrobimy to w mikserze. Do zmielonego maku, bo nadzienie to przecież nie jest tylko mak, dodajemy teraz resztę, czyli bakalię, Morele, rodzynki, orzechy i skórkę pomarańczową. My dodajemy skórkę pomarańczową własnej roboty, czyli zmiksowaną z cukrem brązowym. Całość dosładzamy melasą z karobu, czyli ze strąków drzewa świętojańskiego. I miksujemy jeszcze raz, ale tylko trochę, żeby wymieszać nadzienie. Gotową masę przełożyliśmy do dużej, płaskiej miski, żeby lekko przestygła. Ciasto już ma idealną konsystencję, zobaczcie jak wygląda. Zupełnie nie przypomina tego, czym było przed chwilą. Zwilżamy ręce w oleju, dzielimy ciasto na pół i formujemy
z niego prostokąt na silikonowej macie. Rozciągamy tak, aby ciasto było dosyć cienkie, ponieważ zaraz na całą powierzchnię wyłożymy masę makową. Oczywiście, jeśli macie ochotę, aby w kuchni jeszcze bardziej pachniało świętami, możecie do ciasta dodać olejku waniliowego. Ja tam wolę mimo wszystko zapach i aromat pomarańczy. A kuchnia świąteczna mojej babci pachniała również wanilią. Teraz wykładamy równomiernie masę na prawie całym cieście. Tą resztę na samej górze zostawimy, żeby można było to łatwo zakleić. Lubimy, jak w roladzie jest dużo więcej nadzienia niż samego ciasta. Robimy to, że tak powiem, na bogato, jak polska tradycja każe. Trzeba oczywiście umyć ręce, żeby na wierzchu ciasta nie pojawiały się ziarenka maku. Roladę zawijamy i zobaczcie, jakie to jest proste przy użyciu silikonowej maty, prawda? Proszę bardzo. I teraz przekładamy ją na papier do pieczenia. Stawiamy teraz do piekarnika i czekamy, aż trochę podrosną. Piekarnik, a właściwie jego połowę, nagrzewamy do 180 stopni. Korzystamy z połowy piekarnika, dlatego żeby oszczędzić trochę czasu i energii. Wyjmujemy gorące ciasto, musi troszkę przestygnąć, zanim je polukrujemy. I trzeba zrobić lukier, I kawę, i kawę, i trochę sprzątnąć. i trochę sprzątnąć. Żeby przygotować lukier, potrzebujemy kilku łyżek cukru pudru. My akurat używamy przez siebie zmielonego brązowego cukru i odrobiny wody. I naprawdę starajmy się po odrobinie ją dodawać, gdyż czasami wystarczy kilka kropli więcej i lukier już zaczyna płynąć. Jeszcze kilka kropli. I zaraz lukier będzie gotowy. Smarujemy nim nasze zawijane makowce, a po wierzchu możemy posypać na przykład płatkami migdałów. Jeżeli nie macie czasu lub ochoty na gotowanie, zapraszamy Was do Bistro Delikatesów Atelier Smaku. A jeśli do Gdyni macie daleko, możecie odwiedzić nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Mała degustacja przedświąteczna, smacznego, na zdrowie. I nie życzymy wesołych świąt, ponieważ widzimy się za tydzień, kiedy przygotujemy dla Was coś na wytrawnie. Zdradzamy czy nie zdradzamy? No dobra, będą pierogi z kapustą. Będą pierogi z kapustą i grzybami. A teraz jeszcze raz smacznego i na zdrowie.